Cześć, jestem Martyna z BitNoise. Witam Was w kolejnym odcinku programu BitNoise Talks. Tym razem rozmawiam z Lechem Kaniukiem, jednym z najbardziej interesujących i obiecujących polskich przedsiębiorców. Poprawka, polsko-szwedzkich przedsiębiorców. Rozmawiamy o jego najnowszym projekcie Sunroof, dachy solarne, ale też o wpływie biznesu na ekologię i o tym, jak wygląda jego przeciętny dzień. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Myśli Pan, że właśnie między innymi dzięki Pana przedsiębiorstwu uda się utrzymać ten taki zielony efekt lockdownu? Może samego efektu lockdownu to nie bardzo, ale na pewno to, co nas wszystkich co-founderów Sunroof bardzo jakby pociąga, to jest to, że z każdą sprzedażą, z każdym rozwojem naszego produktu, to my się przyczyniamy do tego, żeby to środowisko jednak było lepsze. Myślę, że ten lockdown i trochę mniejsze zużywanie jakby planety i jakby trucie planety spowodowało, że rzeczywiście widzimy, że mamy bezpośredni bardzo duży wpływ. No i jeden z tych elementów jest oczywiście przejście na energię ze źródła odnawialnych, czyli na przykład słońce albo wiatr. No i tutaj będąc w biznesie energii ze słońca, to czujemy też właśnie że mamy duży wpływ na wiele rzeczy i robimy coś dobrego z rozwojem własną firmą i to jest na pewno bardzo satysfakcjonujące. W ogóle już technologia produkowania prądu ze słońca już jest tak efektywna i tak tania w produkcji i utrzymaniu, też istotne, że tak naprawdę dzisiaj prąd ze słońca jest najtańszym prądem, jakim jesteśmy w stanie, żeby dzisiaj wyprodukować. I ta technologia cały czas się rozwija i to w różne sposoby. Albo te takie zewnętrzne montowane, tradycyjne panele, czy te farmy solarne, albo takie produkty, jakie my mamy, czy Tesla, gdzie robimy już rozwiązanie, które jest zintegrowane z czymś, czyli zastępuje w ogóle materiały, które się używa w budownictwie, czyli tak jak my budujemy dach, gdzie ogniwa fotowoltaiczne są integralną częścią dachu, czyli zamiast dachówek i na to kłaść panele, no to my mamy rozwiązanie 2 w 1, tak jak Tesla. Już coraz więcej firm też oferuje leasingi czy kredyty, banki też bardzo korzystne kredyty i my też pracujemy nad tym, żeby tak naprawdę dawać możliwość, żeby dostać nasz dach za złotówkę. Nasz dach ma najmniejszy CO2 footprint ze wszystkich rozwiązań, które są dzisiaj dostępne na rynku, nie tylko polskim, tylko w ogóle globalnie. I to dlatego, że my też specjalnie skonstruowaliśmy nasze dachy w taki sposób, żeby one minimalną ilość jakby materiałów zużywały i te materiały, które są jakby używane, no to jest drewno, jest jakby dużo naturalnych zasobów, co też nawiązując do jakby pierwszego pytania dotyczące tutaj środowiska i zanieczyszczania, no to jeśli się używa mniej materiałów, no to mówimy, że jest mniej transportu, mniej produkcji i też mniej zaśmiecania planety, więc też jest to istotny element. Kończąc temat ekologii, jak to się zaczęło? Najpierw chciał Pan zmieniać świat i próbował właśnie sprawić, żeby był bardziej ekologiczny i szukał Pan możliwości biznesowych, jak to realizować? Czy po prostu Pana smykałka biznesowa powiedziała Panu, ekologia to jest ten temat, który warto teraz poruszyć? To było coś, co dojrzewało i coś, co tak patrząc wstecz, gdzieś podświadomie cały czas szukałem możliwości, żeby jednak mieć pozytywny wpływ na środowisko. A Sunroof, no to już wszystkie klocki się, można powiedzieć, poukładały bardzo, bardzo ładnie, dlatego że to jest produkt, który jest i innowacyjny, ma gigantyczny światowy potencjał, no i ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko, dlatego że każda sprzedaż, każdy produkt jest po prostu odciążeniem środowiska od CO2 więc tutaj wszystko się ułożyło bardzo, bardzo dobrze. A w przypadku akurat Sunroof to historia jest taka, że
Mój starszy brat, który jest inżynierem budowlanym i miał firmę budowlaną, on miał zamówienie na domy z instalacjami fotowoltaicznymi i on się zastanawiał, czemu trzeba budować najpierw dom, nowy dach i później na to brzydką instalację fotowoltaiczną zewnętrzną. I on wymyślił tą pierwszą wersję Sunroof, którą później dopracowano z instytucją Rice w Szwecji, z inżynierami z Chalmers University w Göteborgu. I tak powstał ten produkt i tak jak Elon Musk odkupił i przejął Solar City od swojego kuzyna, no to można powiedzieć, że ja analogicznie od mojego brata. No i dzisiaj jestem w tej spółce i czując to, że to jest właśnie to jest bardzo fajne, jak się robi taki biznes, który ma wpływ na środowisko. Ja zdecydowałem się, że już nie będę inwestował w projekty, które nie są impact investing, czyli nie są takimi rzeczami, które rzeczywiście swoim produktem, swoją usługą robią coś dobrego dla środowiska, że raczej będę chciał być w tym obszarze, a teraz przede wszystkim inwestuję w Sunroof i chcę rozwinąć to na kolejny taki delivery hero, który stał się globalnym sukcesem. Wcześniej wspomniał Pan o tym, że energia solarna to jedna z najtańszych energii. Gdybyśmy cofnęli się 70 lat, taką najtańszą energią był węgiel. W czerwcu wspomniał Pan o tym, że te dwa biznesy mogłyby się połączyć. Czy sądzi Pan, że Pana technologia mogłaby wypełnić lukę po górnictwie węglowym? To nawet bym powiedział, że nie chciałbym wypełniać lukę, ale to nawet bym chciał pomóc może w tym przejściu. Nasz plan jest, żebyśmy my do 2025 roku robili około 3000 dachów w skali miesiąca. To przy takiej skali naszego biznesu my będziemy potrzebowali mniej więcej 10 000 dodatkowych osób, które będą wykonywały te dachy, które będą zaangażowane w serwisie, w logistyce, w projektowaniu. Jest bardzo dużo różnych elementów tutaj. Chcielibyśmy być bardziej proaktywni i aktywni, włączając się w to i żeby pomóc takim osobom, żeby się tutaj jakby przekwalifikować. I to jest projekt, który już zaczyna się materializować na takiej zasadzie, że miasto Rybnik się zaangażowało, pokazało, jakie mają możliwości, są bardzo chętni do współpracy. Niektórzy wieszczą rychły upadek gospodarki Stanów Zjednoczonych, gigantyczne spowolnienie gospodarki w Europie, a są też tacy, którzy uważają, że to spowolnienie w tej chwili może być jednocześnie bardzo silnym impulsem do dalszego rozwoju, bardzo dynamicznego gospodarki. Jak Pan sądzi, jak to jest? No, z mojego punktu widzenia jest to bardzo trudne, żeby ocenić, bo nie jestem ekspertem od takich makroekonomii i trudno mi jest bardzo przewidzieć, co będzie się działo. Jeśli obserwuję to, co się dzieje w Unii Europejskiej, no to są branże i my jesteśmy w takiej jednej branży, gdzie raczej jest bardzo dużo pozytywnych sygnałów, które do nas docierają. Znaczy to nawet nie chodzi o to, że będziemy mieć wiatr w żaglach, tylko to już będzie sztorm w żaglach, bo Unia Europejska i Konwencja Paryska i cały ten Green Deal, gdzie Unia chce być jakby carbon neutral, to jakby ten walka właśnie z klimatem jest bardzo jakby istotną częścią, która już była istotną częścią i były plany, żeby to zacząć wdrażać na poważnie w całej Unii Europejskiej przed pandemią, to z powodu pandemii Unia potrzebuje stymulować gospodarki, żeby rzeczywiście tutaj one nie zapadły się zbyt dużo. I ta stymulacja właśnie skierowana w kierunku ten Green Deal, żeby stymulować przejście na OZE i to w różnych obszarach, czyli stymulacja do zakupów instalacji solarnych na przykład, albo przejście na samochody elektryczne, budowania infrastruktury, czy to są baterie, czy ładowarki dla samochodów i tak dalej, i mnóstwo takich różnych rzeczy. I to są gigantyczne pieniądze, które są wpuszczane w rynek, więc ja myślę, że tak patrząc na Europę i to, co się dzieje, to dużo ludzi na pewno straciło i straci jeszcze pracę, ale z drugiej strony powstanie bardzo dużo miejsc pracy i nowych, innowacyjnych rzeczy w tym obszarze.
Jak Pan sądzi, jak to jest z tą dostępnością technologii? Czy właśnie ten lockdown pokazał, że bardzo łatwo jest wejść do tego świata, ale ciągle jest duża grupa społeczna, która jest z niego wykluczana. I zastanawiam się, czy coś możemy zrobić, żeby wesprzeć na przykład seniorów w szerszym korzystaniu z nowych technologii. Jeśli chodzi o grupę seniorów, no to myślę, że się bardzo będzie rozwijało. Myślę, że tu technologia będzie takim kluczem do różnych rozwiązań. Ona myślę, że będzie coraz łatwiejsza do wprowadzenia, bo coraz więcej seniorów będzie, którzy w dzieciństwie grali w Nintendo i jakby mieli komputery, więc myślę, że to oswojenie się z technologią i korzystanie z technologii będzie coraz mniejszym problemem, który dzisiaj jest częścią problemu tego, żeby rzeczywiście wykorzystać obecną technologię z seniorami. To tak dużo się wydarzyło, że też trzeba mieć pewne zrozumienie, że niektóre osoby, to jest nowość dla tych osób i w każdej społeczeństwie też osoby się dzielą na różnego typu, można powiedzieć, osobowości, jeśli chodzi o adopcję też nowej technologii i to się określa, jest bardzo dużo badań, to jest taka zwykła krzywa Gaussa, która pokazuje, że jest mała bardzo grupa ludzi, którzy są tak zwanymi innowatorami, którzy uwielbiają nowinki, one nie muszą nawet działać poprawnie, ale jeżeli to jest jakby szczyt nowości, to oni pierwsi się tam pchają i chcą to testować. Później są early adopters, którzy bardzo wcześnie adoptują różne nowe technologie, ale to już musi raczej działać. No i później mamy early majority, który jak widzą, że to działa i rzeczywiście ma to sens, no to wtedy oni zaczynają to używać. No i jakby na tej krzywie na samym końcu też mamy late adopters i laggards i to są kategorie ludzi, którzy bardzo późno adoptują nową technologię, a laggards to już zmieniają tylko i wyłącznie, jeśli muszą, czyli tak jak mój ojciec, taki przykład, mój ojciec zmienił na telefon komórkowy, jak praktycznie już nie było zwykłych telefonów stacjonarnych do wyboru. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że kolejny z Pana projektów odniósł sukces inwestycyjny. Prowly zostało wykupione przez Semrush. Tu bym za dużo sobie nie przypisywał sukcesu. Ja rzeczywiście inwestowałem bardzo wcześnie, na bardzo wczesnym etapie w Prowly i tu wydaje mi się, że wtedy, kiedy wchodziłem do tej inwestycji, to trochę popchnąłem team, żeby jednak środki z inwestycji przekazywali na sprzedaż niż na dalszy rozwój produktu, bo bardzo często w startupach jest tak, że ludzie chcą dopracować produkt bardzo dobrze, zanim oni wyjdą i że zaczną mocno go sprzedawać, a zazwyczaj to ta podstawowa wersja już w 80% załatwia te podstawowe zapotrzebowania klientów i jest już gotowe do sprzedaży, a zresztą taka pierwotna sprzedaż też daje bardzo szybko feedback z rynku, co tak naprawdę myślą o naszym produkcie, niż to, co my siedząc w biurze myślimy o naszym własnym produkcie. Więc popchnąłem ich trochę do sprzedaży no i myślę, że to była jedna cegiełka do wielu, które ten team złożył, więc też się cieszę, że im się udało no i tak, no cieszę się, że byłem w projekcie, który też odniósł sukces. Myślę, że to może być ciekawe dla wielu osób, jak właśnie odnoszący sukcesy przedsiębiorca funkcjonuje na co dzień. Czy spędza Pan cały dzień na pisaniu maili, czy tak naprawdę, czy ma Pan w ogóle czas też wolny w ciągu dnia? Mam pewne takie, powiedzmy, w kalendarzu zarezerwowane sloty na pewne czynności, które dają mi jakąś tam strukturę dnia. Rezerwuję sobie 2 godziny dziennie na pracę nad tym, co jest bardzo istotne, czyli jak mamy cel, możemy sobie starać określić to i żeby osiągnąć ten cel, to jaka jedna rzecz jest najważniejsza, żebym ja zrobił dzisiaj, żebym ja jakby się posuwał do przodu i w kierunku tego celu. To też jest istotne, żeby w taki sposób działać, dlatego że łatwo jest w dzisiejszych czasach być cały czas
reaktywny, czyli ktoś dzwoni i wtedy załatwiamy sprawy, czy odbieramy ten telefon, ktoś wysłał maila, odpowiadamy na maile i my moglibyśmy spędzić cały dzień na to, żeby cały czas tylko odpowiadać, ale to jest bardzo taka praca reaktywna. My potrzebujemy zawsze sobie myśleć o tym celu, co my chcemy, co potrzebujemy zrobić, żeby pójść do tego celu i właśnie mieć ten czas w ciągu dnia, żeby pracować nad tymi rzeczami, które nas popychają do przodu i my wybieramy, że chcemy to robić, a nie być reaktywne. Ale mam pieska, więc są spacerki, staram się ćwiczyć, więc próbuję pewne takie elementy też sobie gdzieś tam złapać i najchętniej to robię trening przed, powiedzmy, takim rozpoczęciem dnia pracy, bo zazwyczaj po południu już jestem dosyć zmęczony i ciężej jest się zmotywować do treningu. Czy zamierza Pan się kiedyś zatrzymać? Nie. Nie widzę powodu, czemu się zatrzymać. Znaczy, powiem powiem dlaczego. Dlatego, że jeśli zaczynamy mieć coraz więcej doświadczenia i coraz więcej możliwości, żeby realizować kolejne rzeczy, i patrząc też, że technologia cały czas się rozwija i rzeczy, które można robić dzisiaj, a nie dało się robić 10 lat temu albo 20 lat temu, to są naprawdę fenomenalne rzeczy, o których my mówimy. My mówimy, że w perspektywie może 10 lat my zaczniemy kolonializować Mars, samochody autonomiczne, taksówki powietrzne. Ta ilość technologii, możliwości, które się tworzy z roku na rok, jest tak duża, że nie da się przewidzieć, co będzie możliwe za jakiś czas. I to otwiera taką perspektywę, że jeśli tak dużo się udało zrobić w krótkim czasie i z czasem nabieramy doświadczenia i nowe możliwości, to jak ja sobie pomyślę, co udało się zrealizować przez ostatnie, nie wiem, 15 lat mojego życia, powiedzmy, zawodowego, i w którym miejscu jestem dzisiaj, a w którym miejscu byłem 15 lat temu, to jeśli zastanowię się, to co będzie przez najbliższe 15 lat, to ta perspektywa jest tak ekscytująca, że ona sama w sobie bardzo, bardzo pociąga do tego, żeby mieć dużo chęci i paliwa do tego, żeby dalej działać, bo będą na pewno coraz ciekawsze rzeczy do robienia.